Cześć, witajcie w nowym filmie podcastu Świat na kanale YouTube. Dziś mam dla Was niezwykłą propozycję. Otóż chciałbym zabrać Was na drugą stronę globu, do dalekiej Azji, konkretnie do miasta Hanoi w Wietnamie. To jest propozycja tylko z pozoru kulinarna, ponieważ chciałbym opowiedzieć Wam historię miejsca, historię pewnej zwykłej, mało znanej wcześniej restauracji, która stała się znana na całym świecie dzięki wizycie dwóch panów. Jakich? Zobaczcie sami. Hanoi to stolica Wietnamu. Można tu znaleźć mnóstwo zabytków i mnóstwo restauracji, czy może bardziej barów serwujących lokalne jedzenie. Jeden z takich właśnie barów dość nieoczekiwanie stał się sławny na cały świat. W 2016 roku w barze spotkali się kulinarny dziennikarz i podróżnik, nieżyjący już Anthony Bourdain i ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Spotkanie było niezwykłe, bo dwaj panowie, celebryci, w zwykłej knajpie na niebieskich plastikowych krzesełkach wśród jedzących Wietnamczyków rozmawiali o kuchni, o tym jak prawidłowo jeść nudle, ale także o polityce, zbliżających się wówczas wyborach i o tym, w jakim kierunku zmierza świat. Rozmowa daleka była od wystudiowanych wywiadów prowadzonych w sterylnych warunkach. Choć Obamy pilnowali oczywiście agenci Secret Service, to restauracja nie przerwała pracy, a goście jedli zamówione jedzenie, choć pewnie z uwagą obserwowali Obamę i Bourdaina. Jeden z doradców Baracka Obamy wspominał później, że prezydent bardzo polubił Anthony'ego Bourdaina. Powiedział o nim, że to dobry człowiek, a sam Bourdain potraktował Obamę jak każdego innego swojego gościa. Po tym jak jesienią 2016 roku ten właśnie odcinek programu Bourdaina wyemitowała CNN, do restauracji w starym centrum Hanoi zaczęły zjeżdżać się tłumy turystów, by zobaczyć to miejsce. Dla Europejczyków nie jest łatwo tutaj trafić, bo to knajpa jak każda inna w Hanoi, niczym nie różniąca się z zewnątrz. O tym, że gościli tutaj Obama i Bourdain, świadczą jedynie zdjęcia na ścianie oraz stolik, który został oprawiony szkłem. Do spotkania obu panów w Hanoi doszło w maju 2016 roku, a odcinek wyemitowano 4 miesiące później. Ekipa Anthony'ego Bourdaina trzymała wszystko w tajemnicy, a telewizja CNN, dla której powstawał program, dowiedziała się o Obamie dopiero przed samą emisją odcinka. Na pomysł spotkania wpadło otoczenie prezydenta Obamy, ale to Anthony Bourdain wybrał miejsce. Dodajmy, Obama i Bourdain zjedli buncze, czyli wietnamskie nudle z wieprzowiną, spring rollsy i popili lokalnym piwem. Wszystko kosztowało zaledwie $6. Płacił Anthony Bourdain. Dlaczego akurat Wietnam? Bo to miejsce, które w ostatnich latach przeszło ogromne przemiany. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku rządzony przez komunistów kraj był zamknięty na obcokrajowców z zachodu. W 1986 roku komuniści wprowadzili reformy gospodarcze. Utrzymali władzę, ale zmienili podejście do funkcjonowania kraju. Powstały pierwsze prywatne firmy czy prywatne gospodarstwa rolne. Pozwolono też na wejście zagranicznego kapitału. Powstała dość dziwna mieszanka komunizmu i kapitalizmu, która jednak po latach dała całkiem niezłe efekty. Poprawiła się jakość życia, choć oczywiście Wietnam wciąż nie jest bogatym krajem. Samo Hanoi to jedno z najciekawszych miast tego regionu w Azji. Jak wiele innych miast pełne jest hałasu, skuterów na ulicach i zapachu jedzenia. Ale gdy w tym chaosie popatrzymy nieco w górę, zobaczymy mnóstwo zabytkowych budynków z czasów, gdy Wietnam był francuską kolonią. Anthony Bourdain w jednym z wywiadów zachwycał się też kolorami Hanoi. Wietnam, jak i samo Hanoi, jest dzisiaj bardzo popularnym celem wycieczek turystycznych. Dla Europejczyków jest to kraj bardzo tani i egzotyczny. Ma też jedną z najbardziej znanych na świecie kuchni. Buncza, którą jedli Obama czy Bourdain, jest niemal w każdej wietnamskiej restauracji na całym świecie. I tak właśnie wygląda Wietnam, tak właśnie wygląda Hanoi. A jeśli macie ochotę na znacznie więcej takich interesujących podróży po świecie oraz na znacznie więcej spotkań z ciekawymi, niebanalnymi ludźmi, to zapraszam na kanał YouTube, kanał podcastu Świat. Subskrybujcie kanał i oczekujcie nowych propozycji już wkrótce. Do następnego razu.